Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiejszy film dotyczy jogicznego, długiego oddychania. Chciałabym wytłumaczyć Ci, jak zrobić to poprawnie, jak się nauczyć tego oddechu, bo kiedy już opanujesz to, zaczniesz wdrażać, zaczniesz często używać, to mam nadzieję, że uda Ci się też używać tego oddechu w różnych innych sytuacjach, nie tylko w czasie jogi, nie tylko na macie. Oddech to jest taka nasza furtka na to, aby dojść do pewnych systemów w organizmie, które do tej pory uważane były za nieosiągalne i na które nie dało się wpływać wolą człowieka, wolą umysłu. Jednakże coraz więcej badań dowodzi na to, że właśnie poprzez oddech jesteśmy w stanie zmieniać pewne aspekty, na przykład nasz puls, nasze ciśnienie, naszą temperaturę ciała, nasze emocje, nasze trawienie, nasz metabolizm. Także wiele takich automatycznych procesów, które normalnie są poza naszą kontrolą, poza naszą świadomością, poza naszą wiedzą, my jesteśmy w stanie poprzez oddech dotrzeć właśnie do tych rejonów i zmieniać je wedle naszej woli. Niestety, jako społeczeństwo coraz gorzej oddychamy i ten oddech też właśnie odzwierciedla nasz stan ducha, nasz stan energetyczny i po oddechu możemy poznać po prostu, jak się czujemy. Czasami nawet obserwując osobę, obserwując jej oddech, my możemy bardzo dużo powiedzieć na temat stanu psychicznego, emocjonalnego tej osoby, nawet obserwując postawę tej osoby. I my niestety bardzo często kulimy się, garbimy, chowamy tutaj nasze serce, chowamy naszą czakrę serca, bardzo płytko oddychamy, używając tylko górnej części klatki piersiowej i to jest bardzo nieefektywne, ponieważ najwięcej krwi w związku z grawitacją jest przecież na dole płuc, więc tutaj chodzi o to, żeby dotrzeć do tej dolnej partii płuc i natlenić krew. I tutaj nie chodzi o to, aby zawsze w ten sam sposób oddychać, bo na przykład kiedy biegniesz, to nie ma mowy o oddychaniu jogicznym, o oddychaniu brzusznym. Stosowujmy się do wymogów sytuacji, ciało wie lepiej, ale też starajmy się korygować. I ta uważność, o której wiele razy mówiłam, dotyczy nie tylko obserwacji swoich emocji, ale właśnie uważności naszego oddechu. I mój nauczyciel zawsze dawał nam takie wyzwanie, wielokrotnie dawał nam takie wyzwanie 1000 uważnych oddechów na dzień. I tu nie chodzi o to, żeby ten 1000 oddechów był zrobiony za jednym razem, ale robiąc jakieś czynności normalnie, nie wiem, myjąc naczynia, czytając książkę, zobacz, zeskanuj się, ale pod względem oddechu. Przywróć swoją uwagę, taką uważność oddechowi i zobacz, jak ja oddycham, bądź też kładąc się spać wieczorem, wtedy świadomie spróbuj się przestawić na to oddychanie jogiczne. I oddychanie jogiczne jest bardzo podobne do tego oddychania naturalnego u dzieci, jakie występuje u dzieci. Czyli one aktywują brzuch, a kiedy dorastamy, dużo mówi się wciągnij brzuch, mężczyźni powinni mieć dużą klatkę piersiową, brzuch, sześciopak, kobiety też, nie wypada mieć miękki brzuch. Zawsze nam mówiono, oddychaj pełną piersią i nauczyliśmy się, nawet chcąc sprawnie, efektywnie oddychać, żeby to robić poprzez podnoszenie klatki piersiowej, czyli coś takiego. Ale taki oddech nie jest oddechem naturalnym i on wymaga dużo wysiłku od nas. On tutaj aktywuje dużo mięśni i przez to, że te mięśnie pracują, to my możemy stracić dużo energii i nawet wręcz uszkodzić delikatne tkanki płucne. Więc dzieci i jogini robią to w następujący sposób. Kiedy robimy wdech, ten wdech jest inicjowany ruchem pępka i brzuch zaczyna się rozszerzać jak balonik.
rozszerza się do przodu, na boki, więc cała Twoja uwaga skupia się na tym, tak jakbyś nalewała mleko do dzbana, więc najpierw nalewamy na sam dół, prawda? Czyli połóż dłoń na swoim brzuchu i zaobserwuj i zrób głęboki wdech przez górę nosa. Praktycznie klatka piersiowa niewiele się rusza, a jeżeli już wypełnisz swój brzuch, to wtedy zaczynaj aktywować, zaczynaj ruszać, rozszerzać dolną część żeber, czyli te żebra idą na boki. I możesz też położyć sobie jedną dłoń tutaj na dolnej części żeber, drugą na brzuchu. I robimy jeszcze raz głęboki wdech. I żebra idą na boki. I teraz wydech. Zaczynamy delikatnie, miarowo, stopniowo wciągać brzuch do środka i do góry. I tutaj ważny jest ten wydech, bo od jakości wydechu, od kompletności, od długości tego wydechu zależy Twój wydech. Jeżeli ten wydech jest dziadowski i bardzo często te nasze wydechy są bardzo nawet wręcz niewidoczne, albo czasami wdechy są ledwo odczuwalne, a tutaj mamy pełny wdech i pełny wydech. Nie musisz tak bardzo do końca wciskać tego pępka, ale dosyć tak, powiedziałabym na 85-90% go wciśnij i później znowu zaczynasz aktywować swój pępek i to inicjuje głęboki wdech i to jest takie miarowe, żeby to nie było tak, że duża siła jest na początku wdechu, a potem ledwo zipiesz, żeby dokończyć ten wdech, tylko spróbuj rozłożyć swoje siły równomiernie, tak jakbyś piła szejka przez słomkę, tak po prostu spijaj to powietrze nosem i czuj, że to Cię tak odżywia. I tak samo przy wydechu, niech ten wydech też będzie miarowy, żeby to nie było tak, że cała para wydechu idzie na pierwsze kilka sekund, a później już nie ma czym wydychać. Żeby ten wdech i wydech miały tą samą długość. Więc jeszcze raz. Jak taka fala. Twój wydech to jest taka fala uderzająca o brzeg plaży i wydech wycofująca się. I znowu kolejna fala przychodzi, uderza o plażę i odsuwa się. I znowu kolejna fala przychodzi, wkracza w głąb lądu i przy wydechu się odsuwa. I wsłuchaj się w dźwięk Twojego oddechu i on też przypomina szum morza. Także to jest bardzo relaksacyjny. Możemy też spróbować leżąc na podłodze, czyli połóż się wygodnie. Połóż dłonie po obu stronach swego ciała, ręce po obu stronach ciała. Zrelaksuj się i robimy wdech i wydech.
Czyli my tutaj, jak miech, używamy naszej przepony i zasysamy powietrze poprzez wypychanie pępka i nasza przepona wtedy idzie w dół i zasysa powietrze przez nasz nos i później przy wydechu wciskamy brzuch i nasza przepona idzie do góry i wypycha powietrze. Możesz sobie próbować liczyć w myślach i na przykład zacznij od takiego stosunku 6. Liczenie do 6 na wdechu i później 6 sekund wydechu. Później stopniowo możesz zwiększać do 10, a później jeszcze dłużej, tak aby dojść do 1 minuty. I w tej 1 minucie możemy zrobić tak, że wdychasz i liczysz do 20, ale tutaj należy zachować spokój. Najważniejszy jest spokój. Spokój, rozluźnienie, akceptacja. Później pauzujesz, czyli wstrzymujesz wdech, powiedzmy przez 10 sekund, bądź kilka sekund i później spokojnie, to jest ważne, spokojnie, miarowo zaczynasz robić wydech i on też trwa 20 sekund i później znowu pauzujesz po wydechu. Czyli my tutaj rozciągamy, zobaczcie, jest wdech, druga faza wstrzymanie wdechu, trzecia faza wydech i czwarta faza wstrzymanie oddechu. I tak znowu i znowu i ten cykl nigdy nie kończącego się oddechu. Zobacz, całe nasze życie to oddech. Póki oddychamy, to żyjemy. I kiedy rodzimy się, pierwsza rzecz, którą robimy, to jest głęboki, to jest wdech. Czyli rodzimy się na wdechu. I dziecko zaczyna płacz. I to jest taka informacja dla mamy, dla rodziców, że wszystko jest w porządku. Natomiast w czasie śmierci wydajemy ostatnie tchnienie i to jest ostatni wydech. I między tym pierwszym wdechem a ostatnim wydechem zawiera się całe nasze życie, całe nasze doświadczenie. Więc oddech to życie. I z tym porównaniem zostawiam Cię i życzę Ci wszystkiego dobrego, aczkolwiek nie zostawiam Cię tutaj bez pomocy i mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze wiele razy na moich filmach. Napisz, jeżeli masz jakieś pytania, napisz, jak Ci idzie, napisz, czego chciałabyś bądź chciałbyś się jeszcze dowiedzieć, czego Ci potrzeba, a ja bardzo chętnie Ci pomogę. Dziękuję. Sat Nam. Do zobaczenia.